really not track it, what they're doing exactly. They are continuing to maneuver to the northwest. They're in a canal system now. I know one of them has is carrying a very large weapon, and I think I broke out a RPG on at least one of them. Odrzutowce w wojnie koreańskiej. Wojna w Korei była ideologicznym starciem komunizmu z Zachodem. Niegdyś zimna stała się gorąca. Armia amerykańska, obrońca demokracji w czasie II wojny światowej, była w opłakanym stanie. Wojska Korei Północnej walczyły zażarcie, lecz komuniści nie przewidzieli, że Amerykanie zdobędą i utrzymają przewagę w powietrzu. Na dużych wysokościach, przy prędkościach poddźwiękowych, asy pilotażu zyskały przewagę w walkach powietrznych. The 38. równoleżnik. Fragmenty tej sztucznej linii demarkacyjnej wciąż przedzielają Półwysep Koreański. To geograficzny punkt odniesienia i ważny symbol polityczny. Panuje atmosfera napięcia, a potęguje ją nieprzejednana wrogość różnych ideologii i wspomnienia krwawych walk, których odgłosy wiatr niósł po dolinach. Powietrze, powietrze. On chyba spada. Nim przybyliśmy, przewagę w powietrzu miało lotnictwo amerykańskie. Gdy przybyła radziecka 324. Dywizja Lotnicza, sytuacja się zmieniła. To my byliśmy górą. W 1950 roku, gdy do walki włączył się MiG-15, wszystkie inne samoloty koreańskie stały się przestarzałe. Gdy 25 czerwca 1950 roku Armia Korei Północnej przekroczyła 38. równoleżnik, Stany Zjednoczone szukały swego miejsca w powojennym świecie. W grudniu 1945 roku Stany Zjednoczone miały 12 milionów żołnierzy. Pod koniec 1948 roku tylko 1,5 miliona. Po wielkim amerykańskim lotnictwie z okresu wojny został cień. W lotnictwie panował tumult. Brakowało personelu do obsługi samolotów. Gdy po pewnym czasie w jednostkach pojawili się nowi ludzie, wiele zaniedbanych maszyn miało usterki, w związku z czym zdarzało się dużo tragicznych wypadków. Korea Północna chciała szybko podbić południe i zjednoczyć kraj pod rządami komunistów. Prawie się to udało. Armia Korei Południowej chaotycznie się wycofywała. Amerykańskie lotnictwo miało ewakuować Amerykanów z Korei Południowej. Armia amerykańska pod auspicjami ONZ-u stopniowo włączała się jednak do walk. W 1950 roku 5. Armia Lotnicza stacjonowała w Japonii, 20. na Okinawie, a 13. na południu. Lotnictwo było nieźle zorganizowane. Miało około 550 maszyn, co wystarczało do okupacji Japonii, lecz nie pozwalało bronić Korei. 2 dni po inwazji amerykańskie Twin Mustangi zestrzeliły pierwsze 3 jaki z okresu II wojny światowej, które przeszkadzały w ewakuacji. Amerykańska piechota, która przybyła z Japonii, była w opłakanym stanie i nie powstrzymała natarcia Korei Północnej.
Miasto Daejeon, brama do Korei Południowej, padło 20 lipca. Widząc, że wojska Korei Północnej zajęły Seul i prą dalej, generał Douglas MacArthur zażądał wykorzystania wszystkich sił. Wysłano tam samoloty B-26 i B-29. 19 godzin później 4 B-29 rozpoczęły bombardowania strategiczne. Do końca sierpnia siły ONZ-u zepchnięto 300 km na południe Półwyspu Koreańskiego. Obrona skupiła się na tzw. przyczółku pusańskim. Armię Korei Północnej mogli powstrzymać tylko piloci lotnictwa i marynarki wojennej. Po raz pierwszy do walk użyto amerykańskich odrzutowców. F-9 Panther z lotniskowców i F-80 z Japonii atakowały szlaki zaopatrzenia komunistów. F-80 był dobrą maszyną, ale jego zasięg wynosił tylko 160 km z ładunkiem amunicji i 400 km z 2 bakami paliwa. Potrzebny był P-51 Mustang dalekiego zasięgu. Dla debiutantów misje wsparcia oddziałów lądowych były cennym doświadczeniem. Dotyczyło to również kapitana Frederica Blaze'a, który został później asem pilotażu. W Stanach Zjednoczonych wszystko było zorganizowane i nagle straciło to znaczenie. Wystarczył samolot i pilot, by zlecić zadanie. Dotąd zawsze latałem czystym i nieobciążonym P-51. W Korei przenosiłem po 2 pojemniki z napalmem, ładunek amunicji i 6 rakiet. Na dodatek pas startowy bywał tak śliski, że nie dało się po nim chodzić. Startowaliśmy w czasie deszczu, gdy chmury wisiały 100 metrów nad ziemią. I do tego nie mieliśmy przyrządów. Gdy zaniepokojony spytałem o to dyspozytora, powiedział, by po starcie policzyć do 12, skręcić w lewo pod kątem 90 stopni i natrafimy na przełęcz. Tak też zrobiłem i rzeczywiście znalazłem przełęcz. Gwałtowny atak z powietrza powstrzymał błyskawiczną ofensywę Korei Północnej. Utrzymano przyczółek pusański. Dzięki temu generał MacArthur zyskał czas i 15 września poprowadził kontrnatarcie w Inchonie. Gdyby nie przewaga w powietrzu, musielibyśmy się wycofać. Nie wiem, czy byśmy wrócili i próbowali odbić całkowicie zajęty kraj. W październiku 50 roku Korea Południowa znów była pod kontrolą ONZ-u. Konflikt można było wtedy zażegnać, lecz sukces w Inchonie zachęcił administrację Trumana do przeniesienia wojny za 38 równoleżnik i zakończenia tzw. problemu koreańskiego. Pod koniec miesiąca wojska ONZ-u zbliżyły się do rzeki Yalu. Zaczął się bardziej krwawy etap konfliktu. 400 000 chińskich komunistów było gotowych do ataku, a odrzutowce ze skośnymi skrzydłami, które nadleciały z północy, mogły zmienić układ sił. Radziecki MiG-15 był znany na Zachodzie, lecz jego pojawienie się w Korei wywołało szok. Korea Północna miała głównie maszyny z okresu II wojny światowej. Gdy nasze lotnictwo spychało wroga na północ, do akcji wkroczyły MiG-15. Nasi piloci i myśliwców wpadli w panikę, gdyż osiągi ich maszyn były gorsze niż MiG-ów.
Ogromnym kosztem przerzucono do Korei F-86. Doszło do eskalacji konfliktu, gdyż walczyliśmy z lepszymi samolotami. Starcia MiG-15 z F-86 nad Koreą Północną